dobry. 4,5 godziny pauzy i po prostu nie mogę. Pierwsza noc w ciężarówce zawsze jest ciężka. Po pierwsze było mi strasznie zimno, nie mogłam się zagrzać. To wybasta dałam na maksa, bo na cały czas mi było zimno, więc dałam tylko wyższą temperaturę. Później z kolei obudziłam się i było tak suche powietrze, a ja nienawidzę suchego powietrza. Ja w domu mam wielki nawilżacz, więc po prostu nie mogłam spać. No i w końcu się już tak przewracałam i ostatecznie to muszę iść do toalety. To jest też coś, do czego się nie można przyzwyczaić. Trzeba się po prostu opancerzyć. 1 stopień, zimno, żeby skorzystać z toalety. To jest najgorsze, wiecie, jak się wraca na trasę. No to już wzięłam torbę i się może wykąpię. Nie patrzyłam, czy prysznic jeszcze nie ma. Idziemy. Wczorajsza kawa. Mam taki kubek od Eurowagy, powiem szczerze, że jest zawalisty. I rozmiarowo i będzie wchodzić pod każdy ten automat. Ja sobie przelałam resztkę wczorajszej kawy, bo ja lubię zimną kawę. Taki prysznic, że tutaj torbą, patrzcie, już dotykam. To już wchodzę. Ciężko się obrócić. Jakiś większy kierowca. Mówiłam szczerze, że bez sensu. Dobrze, przynajmniej to jest, bo już całkiem by nie było. Gdzie? Proszę. Coś zostawi. Spróbuję wyrzucić. Możemy tu. Zobaczymy, ile będzie. Mogłam 2 w sumie wziąć. Nocna jazda ma zdecydowanie więcej minusów niż plusów, ale jest też taki plus, na przykład, że w ogóle się nie trzeba martwić o to, czy cię okradną, czy nie. Czachy to jest taki kraj, bym powiedziała, pośredni chyba. Bardziej tu nie kradną niż kradną, ale przecież wszędzie się może zdarzyć, że kradną, a szczególnie jak się wiezie AGD. Wiecie, jaki to jest fajny przed świętami wyciągnąć z naczepy taką, nie wiem, czy to jest pralka. Cóż, ten błąd, szukam słowa, zapomniałam. No piekarnik przecież, tak. Piekarnik wyciągnąć, pralkę, cokolwiek tam i sprzedać. Wiecie, jakie to jest dobre przed świętami? To takie coś sprzedać? Wszyscy to kupują przed świętami. Więc trzeba się pilnować. Fajnie, że duży parking, nowy. Szkoda tylko, że tak daleko. Taka ciekawostka kosmetyczna, bo kojarzę, że ostatnim razem jak się malowałam, to Wam się podobało, a dzisiaj polecę Wam coś, co będzie też dobre dla Was, dla kierowców generalnie. I wcale nie tylko. Jak ktoś pracuje przed komputerem, to też. Strasznie suche powietrze. Muszę jakiś nawilżacz trzeba ogarnąć, albo rzeczywiście ten ręcznik zostawiać przy wybaście. No więc słuchajcie, to jest krem do oczu, pod oczy, tak w sumie jak na oczy nakładać krem, nie? Ale to jest krem z polecenia mojej kuzynki, z serii tych, że tanie rzeczy w aptece, które są o niebo lepsze niż jakieś drogie. No, w sumie też nie jest taki tani, bo jest malutki. Natomiast to jest krem z witaminą A i jest świetny dla nawilżenia oczu, bo to jest tak naprawdę do nawilżenia oczu, ale jego widzicie, się nakłada też tak, o tutaj. I chodzi o to, że dla kierowców, raz, że ze względu na oczy, z witaminą A wiadomo, możemy sobie, oj, tylko właśnie trzeba uważać, bo jak się ściśnie, to później wychodzi i wychodzi. Trzeba szybko działać, tak delikatnie i później tylko tyle. Chodzi o to po prostu, że świetnie nawilża oczy, gałkę oczną. No i przy okazji jeszcze też nawilża skórę pod oczami, więc taki dobry wybór i można go dosłownie, możecie sobie o tak oczy wysmarować i będzie ok wtedy, nie? To jest po prostu chyba jedyny raz, kiedy naprawdę można wziąć krem i o tego oczy smarować. Takie tam polecenie. Co tu teraz robić? Jeszcze ponad 3 godziny pauzy. Nie wiem, pewnie śniadanie zjeść. Maczwita mamy. No dobrze, padło dzisiaj na śniadanie. Może jesteście ciekawi, co w takim czymś jest. Ja tutaj akurat mam dietę dla cukrzyków. Więc tak, na śniadanie widzicie, mam deser twarogowy. O, widzicie, czyli to, co wczoraj jadłam z innej diety. To jest podwieczorek. Takie coś. Właśnie ten deser, to tak wczoraj nie widzieliście. To jest taki. Był na słodko. Tu jest kolacja
Zupa krem z dyni z białych warzyw z pestkami dyni i paluchami. Tak wygląda. Tu jest obiad, kasza gryczana, jakieś mięso i warzywa, surówka. Filet konia, widzicie. I to jest śniadanie. O, 33% znowu zniżki. Oni cały czas mają pod koniec roku takie 30%. Pasta z tuńczukiem, z czerwoną papryką, pomidory. I to jest nasze śniadanie. Oczywiście można sobie zamieniać, ale... Więc takie coś. A to będzie drugie śniadanie, więc od razu zostawimy. Chociaż tu są inne osoby. Kokosem i kiwi, widzicie? Czyli deser twarogowy z ciasteczkami, ale tam owoce były inne. No i dobrze, resztę muszę powkładać jakoś tam w miarę do lodówki, uporządzić, ale w sumie to pierwszy zjem. Tak tylko sobie pomyślałam, że może dla Was to jest interesujące. Ja nigdy nie byłam fanką cateringu, ale powiem Wam szczerze, że teraz jak sobie robię taki system pracy, jaki robię, że wyjeżdżam 2-3 tygodnie i później 2-3 tygodnie jestem w domu, sprawia, że mam dużo więcej czasu na życie prywatne i o to cały czas w sumie chodziło. Ale niestety minus jest taki, że więc te pierwsze 2 dni, szczególnie pierwszy dzień, to ja normalnie przecież praktycznie nic nie jadłam. Zawsze w trasie, bo się ogarniałam ze wszystkim. Tu załadunek, tu tankowanie, tu korki, tu coś tam. Więc teraz z kolei dużo wzięłam sobie. Myślałam, że zjem w poniedziałek, ale był taki szalony, że nie zjadłam właśnie. Teraz mam trochę za dużo, no ale nic. Poradzę sobie z nimi. A na resztę dni oczywiście mam jedzenie domowe. Raz, że mam łososia, dużo namrożonego, który kupuję świeży, kroję na kawałki, pakuję próżniowo i mrożę przed wyjazdem w trasę, no i po prostu jest lepszy według mnie niż taki gotowy, zamrożony. On jest później taki strasznie suchy. Nie wiem, czy one tak długo stoją, czy jak. No i jeszcze mam dużo rzeczy od mamy. Tak całkiem nieplanowane. Moja mama na spontanie. A to jak wyjeżdżasz w trasę już, to ja Ci zrobię. O, mam tam w sumie krem z dyni, to tam jakieś mięso Ci dorzucę, żebyś miała treściwe, to Ci tam zrobię ze słoik albo 2. I słuchajcie, ja przyjeżdżam do mamy w niedzielę, a tam się okazuje tak, krem z dyni to dopiero początek, bo mi mama jeszcze kurczaka napiekła, takiego domowego, takiego, wiecie, w sosie własnym, pieczony, zawalisty, tylko ugotować do tego ryżu, jakieś surówki, zajebisty obiad. No więc nałożyliśmy tego do słoika, wyszło coś 5 słoików, 5 obiadów. I jeszcze mama mi zrobiła krupnik, i część krupniku jest z pulpetami, a część z żeberkami. Więc słuchajcie, gdybym wiedziała, to bym tyle tego łososia nie robiła. I tak zostawiam część w domu. Mamy tyle dobrego domowego jedzenia, a ja powiem Wam szczerze, że po tych wszystkich latach życia ja już po prostu nie mogę jeść w restauracjach. Już mam dość. Wyobrażacie sobie to, żeby kobieta mówiła, że ona nie ma ochoty iść do restauracji, ona woli gotować? Ja nie wiem, co się dzieje. Po prostu konsekwencje życia poza domem. Największy luksus to jedzenie domowe zjedzone w domu, a nie w restauracji. Patrzcie, potem jesteście ciekawi, jak wygląda lodówka Volvo. Którzy nie wierzą. No muszę wszystko powyciągać, to jest barszcz od mamy. No dobrze, więc to się robi tak, że tu się zrobi. Sobie zrobimy najmniejszą możliwą zastawkę na zamrażarkę. I teraz, proszę Państwa, to jest nasza zamrażarka, czyli ta część mrozi, a ta część jest lodówką. I widzicie, to są moje kawałki łososia. Tak sobie je przyrządzam, jak na jeden raz. To jest też dorsz. Oprócz dorsza mam też, oprócz łososia mam też dorsza. I słuchajcie, mam jeszcze też pierogi od mamy. Też tak zrobione, zamrożone, od razu z kawałkami masła do smażenia. Tutaj mam ser, taki wiejski też zrobiony, ze śmietanką. Tam jest też ten słonecznik. Też mamy takie paszteciki, które się rozmrażają do barszczu. No i teraz tak, ten barszcz pasowałoby trzymać zimnie, to też. Będziemy wkładać tutaj jakieś inne maczwity. One tak wchodzą, tak nie wchodzą. Wejdzie ile wejdzie. Tu takie coś jest. Tu takie to wczoraj jadłam, było dobre. To się powinno jeszcze tu zmieścić. Dobrze. No to się prawie, że chcę tak zmieścić. Tak. O.
tak. Jest jeszcze jakiś jeden. No i te jeszcze. Były zamrożone, powoli się rozmrażają. Czy to się tak zmieści? Prawie, że jak potrzymam. O, widzicie, trzyma się. I okej. Wiecie co? W sumie to mam jeszcze czas. Troszeczkę już sobie przymknę. Plus tego deszczu jest taki właśnie, że było wilgotne powietrze i szybko wyrównałam po prostu suchość tego powietrza. No ale słuchajcie, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ja w tym roku wymyśliłam sobie, że dla swojej najbliższej rodziny zrobię szaliki. Albo generalnie coś z takiej wełny merino, ręcznie przędzionej. Ja odkryłam taką polską markę Furora Yarns i kupiłam. Właśnie, taki motek wełny, jak widzicie, kosztuje 105 zł. Ręcznie przędziona 3 czy 4 kolory. Ona jest tak strasznie przyjemna w dotyku, że jak się ją robi, przerabia, to po prostu chciałoby się ją cały czas mieć na sobie. I ja w tamtym roku, jak właśnie kupowałam jakąś tam inną włóczkę i trafiłam na włóczkę, która była w kolorze po prostu w miksie idealnym dla mojej siostry, jak zobaczyłam, stwierdziłam, no Agnieszki kolor, no muszę jej teraz po prostu, jak zobaczyłam, to teraz muszę kupić i zrobić jej szalik. No i kupiłam. Na początku 3 motki, zrobiłam ten szalik taki dosyć grubszy, na drutach 8 i powiem wam szczerze, jak robiłam, to ja go po prostu nie chciałam wypuszczać z rąk. Ta wełna ma jakąś taką wspaniałą dosłownie energię, że no po prostu chce się ją trzymać. Nie tylko, że tak grzeje, ale tak jakby promieniuje jakimś takim ciepłem, więc stwierdziłam, że to jest na tyle fajne, że ja po prostu porobię wszystkim. Ale się okazało, że na taki jeden szal idzie 4 motki, więc to jest akurat kolor, który kupiłam dla mamy. Mama lubi wesołe, pozytywne kolory, więc mam tutaj 4 motki i mam nadzieję, że uda mi się zrobić tej trasy, bo jeszcze mam trochę roboty, powiem wam, w tym wszystkim. Natomiast stwierdziłam, że dla mamy i dla Agnieszki zrobię nie szale, tylko takie powiedzmy jakby kominy, które się rozchodzą aż dotąd, tyle ile mi włóczki starczy. Chodzi o to po prostu, żeby nie trzeba było się owijać. Agnieszka mi powiedziała, że szkoda, że tego szala nie zrobiłam całkiem szerokiego, bo on jest tak po prostu wspaniały, że ona non-stop go nosi po domu, nawet jak jest jej zimno. Jej szkoda, że się tak nie może cała opatulić, taka po prostu być cała przykryta tym szalem. Więc ja stwierdziłam, że po prostu najlepszym rozwiązaniem będzie, jak ja po prostu będę robić jakby golf, taki bezszwowy, czyli po prostu tu zrobię golf odbijany na ściągaczu i później tutaj zacznę dodawać na ramiona i pewnie gdzieś mi tak tyle powinno dojść. I to nie jest coś, co będzie jakieś nie wiadomo jakie piękne. Wydaje mi się, że to może nawet wyglądać pokracznie i brzydko. Natomiast zamiarem tego nie jest to, żeby było piękne, tylko żeby było po prostu super przyjemne w użyciu. I tak sobie myślę, patrzcie, tu mam taki zestaw drutu, bo to na żyłce będziemy robić. Może nawet żyłki wzięłam ze sobą. O, wzięłam, pięknie. To już jest coś. Zresztą nauczyłam się już robić Magic Loop, więc to nawet dla mnie jest niestraszne. I myślę, że na tych 8 będziemy robić. Agnieszki szal był na 8 i był fajny. Więc bierzemy sobie tutaj 8. Wezmę może najkrótsze. To też jest tak. Ja tych drutów powiem wam już mam. To są 7. A czy ta 8 nie będzie? Tak. Będzie długa, nie wiem, czy od razu nie wziąć dłuższej i nie robić właśnie tego Magic Loopa. Też ten golf nie chcę, żeby był taki zwisający, ale żeby też nie był obcisły. Ile oczek wziąć? Nie mam pojęcia, po prostu wezmę ile wezmę, ale tyle. No to chyba będzie za dużo, bo jak się jeszcze będzie, a może on się będzie ściągać w sumie? A no dobrze, spróbujemy na tych, jak coś to po prostu przełożymy, założymy długi drut i będziemy go przeciągać. No więc jak ostatnio robiłam czapkę, to robiłam na jakieś 64. Jak uważacie, ile tych oczek zrobić? Ktoś podpowie. Kurczę, no może 64 starczy? Co mi tu wibruje? Patryk zrobił mapę ostatniej trasy i wygląda dobrze. I mówi, że się musi nauczyć jeszcze znowu coś tam nowego. Żeby robić jeszcze fajniejsze. No i dobrze, mi pasuje. Dobrze, czyli tak. Nie lubię tego etapu robienia oczek, wiecie? Ja już po prostu wolę później. 5, 6, 7, 8, 9,
A wyobraźcie sobie, że ostatnio zrobiłam czapkę prawie że całą z takiej właśnie grubej włóczki, ale nie ściągasz tylko na płasko, mi się nie podobało i spróbowałam wszystko. To jest zbyt droga włóczka, żeby zrobić coś, co nie zachwyca. No dobra, i tak to będziemy robić. No i mamy 50. Powiem wam szczerze, że pewnie ta końcówka mi powie, ile to tych oczek będzie ostatecznie. No dobrze, jak uważacie? Będzie z tego golf, czy nie? Chyba powinien być, bo golf się rozciąga. Kurczę, żeby nie był taki szeroki z kolei. No nic, ale to zawsze później wychodzi dużo więcej, więc no po prostu zaczniemy przerabiać i zobaczymy. No i słuchajcie, pauza, jeszcze mam 20 minut i już dobiega końca. Trzeba było wstać i się ubrać i odpalić Volviego. Natomiast jak widzicie, golf już mam praktycznie zrobiony. 3/4 motka poszło i stwierdzam, tak myślałam, że może ta włóczka jest taka za bardzo okrzykliwa, taka zbyt agresywna, ale powiem wam, że te kolory są pomieszane, że jest po prostu przede wszystkim wesoła i wydaje mi się, że w takie zimowe klimaty, no to zobaczcie sami, no że jest po prostu, że jest taka, no widzicie, taka pozytywna bardzo, więc zakładam, że to będzie taki golf. Trzeba będzie go wywijać sobie, żeby on był taki, aż wiecie, tak o tu podchodził, więc jeszcze trzeba go raczej zrobić, bo będzie tylko troszkę wywijany, więc mam nadzieję, że w ogóle nie jest jakiś za ciasny, ale chyba nie? Powinna przejść głową, więc widzicie, jeden motek pójdzie na sam golf, a reszta to już pójdzie o tego tutaj dookoła i będzie co będzie. Będzie przykrywać ramiona i sumienie. A teraz to ja wstaję. Chyba się dzisiaj nie będę malować, wiecie? Nie chcę mi się dzisiaj malować. Wystarczy, że się wykąpałam, nie? Bo nakręciłam. Nie codziennie się trzeba malować. Wstajemy. A Volvi w tym czasie się grzeje. Ale to jest takie szybkie hop, hop. Hop, 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 hop. Jest good? Jest. Takie brudne felgi, no. Przyjedziemy do Grecji, tam będzie ładna pogoda. Nikt nie będzie widział, że one... skąd człowiek jedzie, tylko będzie widział, że brudne. Ale z good tutaj jest. No to dobrze, Volvi. W górę dźwigamy zderzak i jadymy. Duch. Ostatnio Oberschließen mieli koncert w Opolu, nie? Ja bym chciała pójść na ich koncert, ale jakoś tak, widzicie, cały czas się nie z tego... No a co ja dzisiaj jestem? Widzicie, tylko dzisiaj potrafię przeklinać? Słów zapominam, to jest jednak człowiek niewyspany. No więc mam jeszcze 2 minuty do pauzy, patrzcie. 5:85. Naprawdę się zaczynam bać, że coś po prostu z moim mózgiem jest nie tak. 8:58, a ja już jestem wyspana, w cudzysłowie oczywiście. Zrobiłam golf, do tego jeszcze jestem wymalowana, wykąpana, wysuszona. Jak ta lala, lepiej już nie będzie. Jeszcze muszę czekać, aż się Tahoe zakończy. Właśnie tym sposobem te moje socjale są, gdzie są 6 lat na gabarytach. Pamiętacie, jak to było? O 5:00 spać, o 9:00 wstać i już po prostu filmy i materiały robić. No dobrze, pokażę wam odcinek na dziś. No więc mamy 1525 do celu. Jesteśmy tutaj, już niedaleko Węgier. Jezu, nie Węgier, tylko Słowacji, później Węgry. No i tutaj, proszę Państwa, mamy już granicę z Węgrami. Jak będziemy robić pauzę, to wykupimy winietę na Rumunię, bo też pewnie na 2 dni trzeba będzie kupić, no ale jeszcze zobaczymy, jak to pójdzie, bo te Węgry to też takie są teraz strasznie w remontach. Oby poszło dobrze. Ewa gotowa do akcji? O, a czemu mi to odpadło? Plastik. Siedź tu. Tahoe. Rozpoczęcie Czechy. Volvi. Łapy w górę. No i startujemy.
Jakbyście się zastanawiali, co to za piękne miasto, tak widać Bratysława, stolica Słowacji. Pojechaliśmy godzinę dopiero. No i w sumie to nie wiem. Jeszcze mi się nie chce, wiecie? Jeszcze mi się nie chce. Jeszcze nie skoczyłam na tryb trasowy. Jeszcze jestem cały czas taka, że a w tam domu łóżko. A ten kołnierz by mogła też zrobić dom. Jeszcze jestem rozleniwiona. Chociaż ja w domu jak jestem, to nie jest tak, że ja nic nie robię, bo ja zawsze, jak się człowiek prowadzi firmę, to nie ma, to jest tak, że się ma wolny zawsze, coś jest codziennie do roboty. Natomiast śpi się we własnym łóżku. Państwa, wjeżdżamy do Węgier. Ostatnio tu się władowałam na parking. Dzisiaj się nie chce ładować na parking. Źle pojechałam przy Dobrze, ale tam ostatnio się tłukła dużo, bo tych dziurach dzisiaj nie będę się tłukła. Taka dość specyficzna granica, bo tutaj spotykają się trzy państwa. Jest taka granica o taka. Z jednej strony jest Austria, z drugiej strony Słowacja, a z trzeciej Węgry. To jest dopiero bogato kulturowo. Tu germańskie, tu słowiańskie, a Węgry to jakieś takie bardziej fińskie, czy coś takiego chyba było. W ogóle z innej części świata. Takie trzy różne kultury, to ciekawe. No ale my mamy tymczasem jeszcze 400 km do granicy z Rumunią. Jedziemy teraz prosto na Arad. 4 godziny mam jazdy, więc gdzieś by można było może stanąć na jakąś kawę albo coś. Z drugiej strony nie chcę mi się pić kawę. No nie wiem, jadę. 3 stopnie, cały czas 3 stopnie. Na końcu drogi mają być Ateny. Powiem wam, że z tego wszystkiego to może byśmy 15 wykręcili. Mokra kurtka, już się zatrzymałam na toaletę, to tu statyw, to tamto. U mnie to wszystkiego pełno. Teraz sobie przypomniałam, że nie mam przecież talerza w tym aucie. Zapomniałam oczywiście. Czy mam ten taki brzydki talerz? Taki ze mnie leń. Podobnie mówili patentowany. No dobrze. A skoro ja jem obiad, to jest chyba dobry moment, żeby wyczytać wspierających ten kanał. Już pewnie od jakiegoś roku aktywowałam wspieranie kanału. Inspirowana głównie tym, że tak dużo oszustów naciąga Was, oglądających, na jakieś różne pieniądze, więc stwierdziłam, że są tacy wśród Was, którzy ewidentnie chcą mi po prostu płacić pieniądze. Więc skoro chcecie, to zapraszam bardzo. Możecie mi postawić obiad, możecie mi postawić kawę. Tutaj jest na dole w YouTubie przycisk wspieraj, więc jeśli macie płacić oszustom, to zapłaćcie mi. A oszuści to są te wszystkie osoby, z którymi myślicie, że ze mną rozmawiacie na Telegramie, na Whatsappie, na Facebookach, na Messengerze
przez telefon, przez wideo rozmowy, bo przecież teraz deepfake'i są takie, że ja wiem, że niektórzy z Was rozmawiają przez wideo rozmowę. Myślą, że ze mną, a to nie ja, więc przykro mi, nie ze mną rozmawiacie. Te osoby, usługi software'owe kosztują, więc ktoś do mnie napisał: Iwona, wyłącz te boty, bo tracę do Ciebie szacunek. Czy Wy naprawdę myślicie, że ja bym robiła te wszystkie konta fałszywe i po prostu nagabywała? Przecież to jest w ogóle praca na 3 etaty, co oni robią. To nie moje boty. W każdym razie wszyscy, którzy oglądacie ten kanał i oglądacie reklamy, to dziękuję. I tym z Was, którzy jeszcze dodatkowo wspierają kanał, no to też dziękuję. Jeszcze bardziej nawet dziękuję. Więc teraz zapraszam do obejrzenia listy tych z Was, którzy wspierają kanał. Dziękuję. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak. Czy wy widzicie te warunki? Zwężka na 40 km. To jest masakra. Wiedzieliśmy, że to zwróciło do rady. Patrzcie, jak ona zmieszka. Staliśmy ostatnio. W tym samym miejscu co ostatnio. Stoimy. No więc jak widzicie, dojechaliśmy. Co za parszywa droga. Strasznie ciężko, powiem wam. Więc teraz pauza, 30. Więc tak, skoczę sobie do toalety i musimy kupić miniaturę na Rumunię. Ale pierwszy toaletę, może sobie nawet kawę wezmę, to jeszcze 4 godziny drogi przed nami. Troszkę wystaje, ale to nic. Po godzinie może się nic nie stanie. No więc słuchajcie, skoro jest pauza, mam już tą kawę tutaj. Bardzo dobre jest to. Powiem wam, że te wszystkie takie, wiecie, co są wysokie kubki, przynajmniej mi się już rządziły. Tam mi się zdaje takie bardziej takie, coś pomiędzy takim normalnym kubkiem ceramicznym, a takim nietłukącym się. Co mi zrobi? Więc tak, po pierwsze to sobie będziemy jeść. Co my tu mamy? Zupa krem z białych warzyw z peckami dyni i paluchami. No dobrze, a w międzyczasie będziemy sobie tutaj, proszę Państwa, kupować winietę. Gdzieś tutaj miałam numer win do Bolwiego, bo to rumuński, ale to jest gęsto dziwne. Eurowag. Dobrze. Dobrze. Tak, się. Portal samoobsługowy. Wiecie, że się ostatnio dowiedziałam,
że kierowcy w wielu firmach sami nie kupują sobie winiet, mimo że mają kartę paliwową. Byłam w szoku. Dobrze, teraz tak. My to. Rejestracja opłat. No to nie tu. Na samym dole jest Rumunia. Idziemy w tą Rumunię. Zamówić tutaj. Jeśli u Was takiego nie ma, to znaczy, że musicie sobie dopiero aktywować. Ja ostatnim razem tak miałam. Jest tak winieta. Mamy okres ważności. Chyba będziemy 7 dni, wiecie? Popatrzcie, jeden dzień kosztuje 28 euro. My będziemy też wracać. Jest 71, zdecydowanie. Bo widzicie, wjedziemy do Rumunii tak naprawdę o godzinie 10. No ani to czekać 2 godziny, bo bez sensu. 7 dni będziemy wracać przez Rumunię. Dzień rozpoczęcia winietki. Jest dzisiaj 25. No widzicie, gotowe. A gdzie to dzisiaj stanąć, to powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Gdzieś przy autostradzie trzeba będzie. Myślałam, że może dojadę z takich parkingów przy rondach, co się zjeżdża z autostrady, ale to będzie za daleko. Staniemy tak, wiecie, o 1, 2 z takim ładunkiem. Pasowałoby dobre miejsce, no i zrobimy co możemy najlepiej. Przydałoby się takie miejsce jak tutaj, w przyjeździe, przy restauracji, żeby mieli siąść, wynosić pralki, to wszystko by było widać. No i słuchajcie, patrzcie, na horyzoncie granica. Ta trasa, to ja sobie tak teraz mogę jeździć do Grecji, dzięki temu właśnie, że nie ma tutaj kontroli, nie ma korków. Pamiętacie, dawniej to 2-3 godziny się tutaj stało w ogóle. No, albo coś tam się świeci na niebiesko jednak. Czyli co, jednak im się coś uwidziało, że będą coś kontrolować, tak? Nie. Tu jest zamknięte, tak było. Czy jak szybko ją wyjechać? Patrzcie, że policjanty stoją. Będą nas ściągać, czy nie? A, spróbuj mi tylko tą pałkę postawić. No. Grzecznie stać i pracować. A widzicie? A busa ściągnęli za mną. No to gaz. Oni wiedzą, że w ciężarówkach to co tam można przemycać. Nic tam ciekawego się nie wygrzebie. A takim busie to już tam można coś nagrzebać, można. I pewnie właściciel osobiście siedzi za kierownicą. No ale słuchajcie, bo jest tak. Mamy 2:11 wyjechane teraz w tej Gdańce. No i gdzieś tak trzeba było stanąć, żebyśmy mogli spać spokojnie. Cała noc przed nami będzie. No i jak to zrobić? Jak to zrobić? Więc będziemy jechać, aż dojedziemy gdzieś w bezpieczne miejsce. Głupio by to wyglądało, jakby mi te pralki, zmywarki, piekarniki, cokolwiek to jest, ukradli. Bardzo głupio by to wyglądało, bardzo. Jedziemy. Zjechaliśmy już z autostrady i już mamy jeszcze tylko 10 km, ale powiem Wam, do tego Lugoja, do tego parkingu, ale jak zmieniłam kierunek, jak zawiało, to ja myślałam, że mnie przewróci. 8 ton na takie wiatry to mało, a piździ, jak nie wiem, czy słychać, czy nie. Wsiadajcie teraz tu wszyscy, najciężsi najlepiej. Na lewą stronę, bo wieje strasznie. No, udało się zjechać z drogi. Już będzie dobrze. Już sobie tu poradzimy. Już tutaj nie będzie prędkości, nie będzie wiało. Oświetlone, bo tu pójdziemy na lewo.
Dziwne, że tak się przodem wjeżdża, nie? Posłuchajmy, czy te chłodnie chodzą tutaj, czy nie. Czekajcie, zgasimy i posłuchamy. Dobra, nie chodzą. Rumunia pod tym względem jest bardzo fajna, mianowicie taka, że tutaj jest tak dużo parkingów. Nie wiem, ile tu zapłacimy, ale stwierdziłam, że tak. Wyjechałam dopiero jakieś 200 litrów paliwa, więc ponad 1000 litrów paliwa. I ten ładunek to po prostu, nawet żebym miała zapłacić 20 euro, mam nadzieję, że będzie mniej, no to chyba i to, że dzisiaj tak mało spałam, to po prostu wolę zapłacić i spać spokojnie całą noc do rana, a jest w tej chwili godzina tutaj 10 po północy, więc już kończymy. Tahoe, zakończenie Rumunię. I teraz dzisiaj się wyśpię. No tylko gdzie tu są toalety? Oho, czyli trzeba całkiem wychodzić? Nic tutaj nie widać, żeby było. Czy trzeba by całkiem wychodzić i iść do stacji? Trochę kiepsko by było. Tam jest restauracja. Antolia Restaurant. Turesk. O, a to turecka będzie. O, dobrze też wiedzieć. Tutaj te 2-3 godziny jest darmowe na parkingu. O, są kebaby, nie kebaby. Tutaj jak się napije tureckiej kawy człowiek, to dopiero za 2 dni pójdzie spać. Dobra, słuchajcie, ja się szybciutko uwijam. Zmyję makijaż i idę spać, także wy tu obserwujcie, a ja idę spać. Ale pilnujcie dobrze. Mam nadzieję, że tylko rano nie będzie, od rana już nie będzie tak wiało, bo widać, że jesteśmy gdzieś na styku 2 frontów i się biją, i wieje. Dobranoc. Dobranoc. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak,